W dzisiejszym słuchowisku zajmiemy się tematem Adapy. Znanego w Babilonii jako Oannes, mędrca i nauczyciela stworzonego przez Boga Enki, który siał wiedzę wśród prymitywnych ludzkich plemion. To, co jest naprawdę intrygujące w tej historii, to fakt, że o tych samych nauczycielach wspominają niemal wszystkie dawne kultury, które nie miały ze sobą większego kontaktu. Plemię afrykańskich Dogonów wspomina o nauczycielach, którzy zstąpili z nieba. W Grecji mieliśmy wielu patronów muzyki, sztuki i lecznictwa. Inkowie opowiadali o Wirakoczy. Henoch w swojej księdze opowiadał o aniołach uczących ludzi astrologii, zielarstwa, wyrobu metali. Wielkim nauczycielem Egipcjan był Ozyrys. W kulturze Majów miał być Kukulkan. Indianie Hupi przekazują sobie historie o dziwnych istotach, które wśród nich przebywały, uczyły ich uprawy ziemi oraz rybołówstwa. Jak widzimy, jest to dość obszerny temat, ale my skupimy się na razie na naszym bohaterze, gdyż są udokumentowane źródła wspominające tą postać. Pierwszą wzmiankę o Adapie odnajdujemy na glinianych tabliczkach spisanych przez Akadyjczyków. Mowa w nich o stworzeniu przez Boga Enki Adapy, który był jednym z Apkulu, czyli mędrców stworzonych do siania cywilizacji wśród prymitywnych ludów ziemskich. Dał Adapie wiele dobrych cech, lecz nie dał nieśmiertelności. Spędzał on sporo czasu łowiąc ryby w Zatoce Perskiej, pewnego razu silny powiew wiatru przewrócił jego łódź. Rozzłoszczony Adapa wypowiedział zaklęcie, przez co ustały południowe wiatry. Bóg Anu, zaniepokojony jego mocą, zaprosił go do siebie, zamierzając poczęstować go chlebem śmierci. Enki w trosce o niego zabronił mu spożywać czegokolwiek podczas wizyty u Anu. Powiedział mu również, jak czcić Boga Anu, a Adapa się do tych zaleceń zastosował. Nasz bohater wywarł jednak tak dobre wrażenia na najwyższym Bogu, że on postanowił go poczęstować chlebem i wodą życia wiecznego, lecz Adapa, pamiętając przestrogę Boga Enki, odmówił. Odpowiednikiem Adapy w Babilonii był Oannes. Nauczał on ludy Bliskiego Wschodu tego, jak budować miasta, tworzyć prawa oraz wyjaśniał zasady geometrii. Relacje na temat tej postaci przekazywano przez tysiące lat, a na przełomie IV i III wieku przed naszą erą spisał je babiloński historyk Berossos. W swoim dziele Historia Babilonii w następujący sposób opisał tę istotę, której nadał grecką nazwę Oannes. W Babilonii istniało w tych czasach wiele różnych ludów, które żyły w sposób barbarzyński, niczym bestie w polu. W pierwszym roku u wybrzeży wód Morza Erytrejskiego, które graniczy z Babilonią, pojawił się Oannes. Jego całe ciało było jak u ryby, tyle że pod rybią głową miał on jeszcze jedną głowę, a u spodu stopy podobne do ludzkich przyczepione do rybiego ogona. Jego głos i język również były ludzkie. Istota za dnia przebywała wśród ludzi, ale nic przez ten czas nie jadła ani nie piła. Dawał im się zapoznać z jego listami i naukami, a także wszelakiego rodzaju sztukami. Nauczył on ich, jak budować miasta, znajdować miejsca pod świątynię, tworzyć prawa, a także wyjaśnił zasady geometrii. Powiedział, jak rozróżniać ziarna i pouczył, jak zbierać owoce. Innymi słowy, nauczył ich wszystkiego, dzięki czemu mogli uczynić swoje życie bardziej ludzkim. Kiedy nadchodził zachód słońca, Oannes wracał do morza i spędzał tam noc. Słuchając tych relacji, ciężko nie odnieść wrażenia, że mówimy o tej samej istocie, bądź przynajmniej jednym z 7 Apkulu, których Bóg Enki powołał do życia. Każda cywilizacja spisała swoją historię. Intrygujące jest, że tak odległe kultury, które nie miały ze sobą styczności, opisują podobne zdarzenia bądź dysponują zbliżoną kosmogonią narodzin życia na Ziemi. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Ukrytej Prawdy Starożytności.